Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami z Finlandii. Przyjechaliśmy do Finlandii razem ze Skodą po to, żeby zobaczyć jak wygląda napęd na 4 koła w przeróżnych ich także modelach. W Skodzie Superb, w Skodzie Octavii oraz co najważniejsze w ich elektrycznych modelach, a za mną stoi piękna fioletowa sztuka, jeśli chodzi o Octavię. Zapraszam Was do tego materiału, w którym porozmawiamy sobie o wiele więcej na temat napędu na 4 koła, bo udało mi się także tutaj dla Was zorganizować bardzo ciekawego człowieka, który opowie nam o wiele więcej szczegółów technicznych, jeśli chodzi o napęd 4x4. Pojeździmy sobie trochę po finlandzkich drogach. No, więc co? Zaczynamy i jedziemy z tematem. Finlandia. Zaczynamy od jazdy. L-Rocker S oraz Enyaq oraz także samochody spalinowe oraz elektryczne, wszystko z napędem na 4 koła. Południe kraju, okolice Helsinek, kierunek Porvoo, kręte drogi, lasy, jeziora oraz charakterystyczna mgła. To jest kwintesencja Finlandii. Ale ta natura jaka jest taka... Zobacz na ten dom, tu w ogóle nie ma nawet ogrodzeń. Wilgotny asfalt, chłodne powietrze, puste trasy i warunki, w których liczy się trakcja oraz spokój za kierownicą. To A masz włączony tryb off-road? A jest takie? Jest traction. Traction? Nie no, nie mogę, aż Skoda nas zaskoczyła tym, że mamy zmianę nawierzchni. To nie tylko asfalcik, nie? Tu jest coś więcej, no w końcu mamy testować napęd 4x4. O! Słupki masz, nie? Jak coś to wiesz, pomiędzy słupki. O! Ale urwa. A tak wyglądają fińskie chatki. Trochę wyglądają jak szwedzkie. Widać, że stare, nie? Tak, ale tutaj to już jak trochę ta zabudówka. Elektryczny moment dostępny od razu, płynność, kontrola i pewność w każdym zakręcie. No i co najważniejsze, lekka zabawa. Po drodze krótki przystanek na fińskie smaki, lokalne ryby, prosta kuchnia i niesamowite smaki. Ale naprawdę niesamowite. Wieczorny ogień, dziczyzna, ryby z pobliskiego jeziora, klimat niesamowity. Ale to tylko tło. Przyjechaliśmy tu, żeby testować jednak auta, a to był dopiero początek. Finlandia to niesamowita natura oraz połączenie ze świetnymi samochodami. Przyjechaliśmy tutaj po to, aby spędzić oczywiście czas, jeśli chodzi o napęd 4x4 i sprawdzić faktycznie te samochody w przeróżnych możliwych warunkach. Ale chciałbym Wam też opowiedzieć chociaż chwilę na temat samochodu, który stoi za mną i na którym się chyba najbardziej dzisiaj skupimy, czyli na numerze 1, jeśli chodzi o sprzedaż Skody, czyli Octavię. A to jest właśnie ona, czyli Skoda Octavia, wasza ulubiona i co najciekawsze w bardzo ciekawym kolorystycznym pakiecie, bo mamy tutaj kolor Violet, który jest taki dosyć mocno unikatowy, bardzo fajny, bakłażanowy kolor, mocno wpadający w niebieski i mocno wpadający także w fioletowy. Fajny kolor, który jest naprawdę inny i naprawdę mało spotykany także jeśli chodzi o konfigurację w Polsce, bo tak jak Wam pokazywałem, w większości widzieliście także u mnie niebieskie konfiguracje, a tutaj mamy świetnego Sportline'a, fajne dodatki, wszystko jest wyczernione, bo jest to oczywiście wersja Sportline. Mamy dodatkowe dokładki, które lekko mają dodać charakteru, jeśli chodzi o ten samochód, no i jest to wersja po faceliftingu, który ma teraz nowoczesne te światła, tak jak Wam opowiadałem w przypadku ostatniego wypustu, jeśli chodzi o Skodę Octavię. Wygląda to naprawdę ślicznie, mamy do tego czarne lusterka i co ważne, także felgi. Zobaczcie na te bardzo fajne 19-calowe obręcze, które tutaj wyglądają. Widać, że ten samochód ma trochę takiej nuty lekko sportowej, no i ten piękny podpisek Sportline. To wszystko, co znacie w przypadku Skody, bo Octavia teraz jest naprawdę w fajnych cenach, ma bardzo fajne oświetlenie LEDowe, no i także dodatki lekko sportowe. Nie będę Wam opowiadał wszystkiego na temat tego samochodu, bo wiecie o tym, że jest mega praktyczny, jest mega pojemny w środku. Mam ochotę, żebyśmy sobie trochę pojeździli po tych fińskich drogach. Opowiem Wam, jak ten samochód jeździ, bo pod maską jest też coś innego.
bo wcześniej dla Was w Polsce testowałem przeróżne Skody z silnikami 1.5 oraz także dwulitrowymi silnikami, ale na przykład testowałem dla Was ostatnio wersję z dwulitrowym dieslem o mocy 150 koni i także w edycji Sportline. A tutaj mamy chyba najbardziej i najchętniej wybierany silnik. Dwulitrowe TFSI o mocy 204 koni, ponad 300 Nm momentu obrotowego, połączone z napędem na 4 koła. I to jest właśnie klucz, jeśli chodzi o cały ten event, czyli napęd na 4, bo dzięki temu ta Skoda, nie dość, że jest oszczędna, to jest także szybka, bo ma 6,7 sekundy do pierwszej setki, co także fajnie udało się nam sprawdzić w tych oto fińskich warunkach. Mamy tutaj ponad 180 różnych jezior oraz co najważniejsze, bardzo zróżnicowane także tereny oraz drogi, dzięki którym możemy faktycznie posprawdzać, jak wygląda działanie całego systemu 4x4, jeśli chodzi o wersje elektryczne oraz także jeśli chodzi o wersje spalinowe. Jakie są piękne szutry oraz jakiego rodzaju są nawierzchnie oraz jak kręte są drogi, to jest wręcz po prostu niesamowite. Co prawda może zimy nie ma, ale i tak mamy piękne lasy, piękne drogi, piękne szutry, którymi możemy się także nabawić. Więc przechodzimy sobie do wrażeń z jazdy, a potem porozmawiamy sobie z naszym ekspertem trochę więcej na temat napędu na 4 koła oraz bezpiecznej jazdy. No to czas, moi drodzy, na wrażenia z jazdy z pokładu Octavii i to w wersji Sportline. Widzieliście ten samochód już na kanale jakiś dłuższy czas temu, tylko w wersji z napędem wysokoprężnym. A teraz siedzę jednak w Waszym najchętniejszym wyborze, czyli 204 koniach oraz także z napędem na 4 koła. Ponad 300 Nm momentu obrotowego, 6,7 sekundy do pierwszej setki, no i fińskie możliwości, jeśli chodzi o drogi, które są naprawdę bardzo mocno zaskakujące. Różnice w terenach oraz także zakręty. Nie bez powodu mówi się o tym, że Finlandia to jest naprawdę świetny kraj pod kątem motorsportu, bo tutaj faktycznie kierowcy mogą się uczyć także na drogach, które tutaj są, bo jednak jest sporo zakrętów, sporo szutrów oraz co najważniejsze, sporo różnego rodzaju także różnych tych nawierzchni, które faktycznie pozwalają nam wykorzystać ten napęd na 4 koła. Tutaj jak zawieszenie, dobre wykończenie oraz także połączenie z sensowną dynamiką daje bardzo fajne odczucia. No i ten kolor fioletowy, który jest tutaj, robi też niesamowicie dobre wrażenie. Co do samego samochodu, jest faktycznie dynamiczny. Te 6,7 sekundy jest naprawdę bardzo fajnym, sprawnym napędem. Układ kierowniczy bardzo fajny, zwarty i co najważniejsze, jest też to połączone z tym zawieszeniem adaptacyjnym DCC. No, jeśli chodzi o wyniki średniego spalania, tutaj od uruchomienia aktualnie mamy okolice 8,5 litra z okolic 50 km, ale ten samochód wczoraj zrobił o wiele dłuższe trasy i faktycznie też spalanie nie było jakoś bardzo mocno i nie należało także do wysokich, bo zamykało się w okolicach 8 litrów, czyli tyle, co w większości zawsze pali dwulitrowa jednostka, jeśli chodzi o TFSI. Mamy to w bardzo fajnym, rozsądnym wielkościowo samochodzie, bo tutaj bez problemu jesteśmy w stanie wsadzić także 4 walizki do bagażnika oraz co najważniejsze, komfortowo przewieźć także nawet i 4 osoby na pokładzie, bo to auto, jak to w przypadku Octavii, jest po prostu ponadwymiarowe. I bardzo chętnie także wybieracie Octavię, bo jednak była bestsellerem, jeśli chodzi o sprzedaż. Także w całym 2025 roku, jeśli chodzi o tą markę, najchętniej wybierany samochód i co najfajniejsze, też był bardzo mocno wybierany przez klientów indywidualnych, a nie tylko i wyłącznie przez floty, więc to też pokazuje, że Skoda jest takim bardzo fajnym, rozsądnym wyborem pod kątem w szczególności ceny oraz także możliwości dokonfigurowania tego auta do siebie pod kątem właśnie napędu, bo mamy tutaj 2 litry w dieslu, mamy 2 litry w benzynie, mamy silniki 1.5 oraz mamy także różnego rodzaju oczywiście nowocześniejsze napędy. Napęd 4x4 też jest do wyboru, to robi naprawdę bardzo fajne wrażenie. Moi drodzy, czas Wam przedstawić Radka, który jest specjalistą, jeśli chodzi o napęd 4x4 w Skodzie i ogólnie produktowe rzeczy, to jest Twoje małe hopla. Porozmawiajmy trochę na temat tego napędu, generacji, jak to faktycznie na przestrzeni lat ostatnich się trochę pozmieniało w tym napędzie, bo jednak zmian jest dużo, chociaż nie są one takie bardzo mocno spektakularne, że powiedzmy to widać w katalogach. Bardziej to jest pod kątem odczuć z jazdy. Jak faktycznie wyglądała trochę ta droga tego napędu na 4 koła? Zaczęło się z tego, co wiem, jeśli chodzi o Octavię pierwszą. Tak, Octavia pierwsza, 99 rok, wtedy pojawił się pierwszy Ten pomysł na napęd na 4 koła, no bo auto WRC i tak dalej, no bo tam jeszcze w takie regulacje były homologacyjne. No i tam była pierwsza generacja Haldexa. Bo jest to nadal do tej pory oparte oczywiście o system Haldexa, którego możecie znać, chociaż mówili, że teraz już nie mówicie o tym, że jest to Haldex, tylko jest to napęd 4x4 tak, koła. kolejnej generacji, tak. Ten pierwszy napęd był fajnie, że był, natomiast
natomiast był dość prymitywny, tam z On dużym... się specyficznie dołączał z tego co pamiętam. Był taki dosyć mocno agresywnie wręcz się włączał. Z dużym opóźnieniem, że przednie koła buksowały, musiały wytworzyć ciśnienie, wtedy dopiero załączało pompę, no i to załączało tylną oś. To było dramatyczne do jazdy w momencie, kiedy było rzeczywiście ślisko. Bo jeśli chodzi o napęd 4x4 koła, jest to wszystko realizowane przez takie sprzęgło wielopłytkowe i wtedy w tych pierwszych generacjach było to zrobione za pomocą też tej pompy. To było wtedy zrealizowane do końca. Jeżeli powstawała różnica w obrotach pomiędzy przednim a tylną osią, załączał się mechanizm pompy, która wytwarzała ciśnienie. Jak to ciśnienie zostało wytworzone, to wtedy dopinało te płytki i jakby włączało sprzęgło, ta tylna oś zaczynała działać. Tak, bo auto było w większości preferencyjnie napędzane przez przednią oś. Tak, później zmieniono to i nie była to pompa, która się załączała w sposób mechaniczny, ale była to pompa załączana elektronicznie i tam już wystarczyło 1/4 obrotu koła, żeby się tylne koła zaczęły również obracać, były napędzane, ale to jest prehistoria. To są pierwsze generacje Octavii, Superba, to są lata 2000 któreś, tak? Mam rozumieć. Do 2007-2008 maksymalnie roku. Potem już weszła nowsza ta generacja układu, którą dzisiaj mamy już na poziomie chyba 6, jak dobrze pamiętam, jeśli chodzi o tą Octavię, którą jedziemy. Dokładnie. I od tego momentu w zasadzie mieliśmy stały napęd, który był elektronicznie dozowany na poszczególne koło, ponieważ często jest to mylone, że to jest jakieś zapinane. Tutaj nie da się odpiąć jakiegoś koła świadomie, po prostu my nie mamy na to wpływu i na przykład jadąc tak jak teraz spokojnie, prostą drogą, w dużej części napęd jest przekazywany naprzód. Bo jest a po w prostu nikłym bardziej stopniu efektywny, jeśli chodzi o taki normalny, tradycyjny samochód, tak? No i też ekonomię chodzi o No to, tak. żeby nie obciążać napędu dużym oporem, który stawiają wszystkie półosie i tak dalej, żeby ten samochód był też po prostu ekonomiczny. Wspomniałeś też na prezentacji o tym, że ten napęd jest faktycznie teraz mocno już rozwinięty, jest szybszy. Jaki w ogóle czas teraz jest reakcji tego napędu? Bo ludzie się boją, że to jest napęd, który zawsze jest dołączany. To nie jest stały, symetryczny, jak oczywiście w niektórych markach i boją się, że w niektórych momentach ten napęd się nie zapnie, że to nie będzie idealnie działać, ale z drugiej strony wiemy, że tak jak teraz jedziemy pod górkę, ja czuję, że ta tylna oś bardzo ładnie mnie dopędza, a przednia mnie wciąga. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie odróżnić w ogóle, kiedy to się załącza, kiedy to się odłącza, a ponieważ dzieje się to w takim zawrotnym wręcz tempie, kiedy poprosiłem To są milisekundy. Kiedyś poprosiłem inżyniera, czy może mi pokazać wykres, jak to się przełącza na poszczególne koła, a on mówi, okej, tylko będziesz widział słupki, które się w pełni otwierają, ty nie będziesz w stanie zobaczyć, który akurat przekazuje na które koło, więc bez sensu w ogóle patrzenie na taki wykres. Sprawność tego napędu jest naprawdę na wysokim poziomie. Wiemy to po Volkswagenie, wiemy to po Skodzie. Ten napęd gdzieś wędruje, bo wspominałeś mi, że wędruje pomiędzy tymi różnymi markami. Jest praktycznie tożsame, ale Skoda też bardzo duży nacisk kładzie, jeśli chodzi faktycznie o to bezpieczeństwo, które jest przez ten napęd jednak dostarczane. W jakiej formie to jest bezpieczeństwo? Kiedy ten napęd faktycznie się przydaje i kiedy taka normalna, tradycyjna osoba, nawet jeżdżąc po mieście, odczuje, że ten napęd jest? Pierwszy moment to na przykład włączenie się do ruchu. Stoimy sobie w bocznej drodze, nagle chcemy, ktoś nam tam, nie wiem, mrugnął światłami, chcemy wjechać, no to samochodem z napędem na jedną oś zawsze zabuksujemy, a W to szczególności przodem czy mocniejszą. tyłem. Nie ma to wtedy dyskusji. Nawet nie zabuksuje żadne koło, po prostu ruszamy, strzelamy w gaz i jedziemy natychmiast. No właśnie, naciskam. Mokra, śliska droga? Tak, i bez żadnego problemu. Dohamowuję, wchodzę sobie fajnie w zakręt i momentalnie czuję, jak ten napęd już jest przenoszony. Tak, to jest bardzo dobre, że my nie zabuksujemy wewnętrznym kołem, mimo że mamy 200 koni do dyspozycji, to ten napęd zostanie tak przekazany, żeby w żaden sposób żadne z kół nie zabuksowało, żeby nie prowadzić do destabilizacji samochodu. To jest pierwsza rzecz. Druga to taka, gdzie mamy bardziej ślisko na drogach. Wtedy jak najbardziej będziemy odczuwać, że po prostu stabilnie ruszamy, nie buksujemy kołami, co też w jakiś tam sposób przekłada się na ekonomię jazdy, no bo to poczucie bezpieczeństwa nasze jest zdecydowanie poparte tym, że ten napęd na 4 koła przy jeździe na wprost, przy przyspieszaniu, przy dynamicznym włączeniu się do ruchu będzie nam bardzo, bardzo pomagał. Od tych 2-litrówek już praktycznie wszystkie te Skody mają te napędy na 4 koła, tak? Powyżej pewnej mocy, dobrze jest mieć ten napęd na 4 koła, ponieważ mi się zdarzyło jeździć tożsamymi samochodami, ale z napędem na jedną oś, napęd rzędu 240 czy 270 parę koni jest nie do przeniesienia. Jest problematyczny, ponieważ ten samochód cały czas, jak my to mówimy, szuka drogi, cały czas myszkuje, a nie stabilnie przyspiesza i to też nawet na przyczepnej nawierzchni może być w jakiś tam sposób irytujące, no i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, no bo
gdzieś w pewnym momencie zostanie przekazany ten moment na jedno koło, a to drugie toczy się tylko. To jest i też właśnie niebezpieczne. fajny element, który warto zahaczyć, bo wczoraj wspominałeś też o tym, jak ten napęd jest dystrybuowany pomiędzy tymi 4 wszystkimi kołami, bo to też jest dosyć ciekawe, że on jest w stanie przenieść sobie na to koło, które ma odpowiednią ilość trakcji, jak największą ilość tego momentu obrotowego. Jak to fizycznie wygląda? No na przykład gdybyśmy się teraz zatrzymali Proszę bardzo. i gwałtownie dodasz gazu, albo nawet wystartujesz z launch controla, to nawet nie zabuksuje kołami. Stoimy na czymś śliskim, jest ile? Pół stopnia Pół ciepło. stopnia, a ja mam zakręty z lewej na prawą. I w zasadzie nic się nie dzieje. W każdym normalnym samochodzie z napędem na jedną oś i o tej mocy buksowalibyśmy kołami nawet na bardzo dobrych oponach, a tutaj w zasadzie na pograniczu lodu strzelamy ze sprzęgła, jedziemy. Tutaj napęd w momencie ruszania jest przekazywany w większości na tylne osie po to, Po to, było żeby jak dociążyć te koło do tyłu. jak najefektywniej po prostu To jest też przyspieszyć. fajny element pod kątem, mówiłeś o tym, że ciągnięcia przyczepy. Tak, jeżeli mamy samochód, kupujemy samochód z zamiarem ciągnięcia przyczepy, nie wiem, Super przyczepy z może, bez problemu. Kodiaq- 1500 kg, Kodiaq, 2,5 tony. tony. Tak, więc normalną przyczepę z 2 końmi możemy ciągnąć i nie będzie z tym problemu, ponieważ obciążając tył w samochodzie, no niestety podnosi się przód, no i te przednie koła Koła mogą tracą być po trakcję. prostu nieefektywnie wykorzystywane, no i możemy mieć problem po prostu z trafieniem w drogę. No tutaj No już tak. nie mówimy o przeniesieniu napędu, tylko po prostu będziemy mieli problem z trafieniem w drogę. Jak to jest jeszcze pomiędzy tymi kołami i przenoszeniem momentu obrotowego? Kiedyś ludzie wspominali o tym, że to było realizowane za pomocą systemu kontroli trakcji, systemu ABS, który przyhamowywał odpowiednie koła. Teraz trochę się to już zmieniło lekko. To było w... Bo ESP też już nie istnieje tak do końca, zostało przemianowane na lekko inny system. Tak, od jakiegoś czasu, a dokładnie mówiąc od kilkunastu już Lat. lat, w samochodach w zasadzie nie powinno być napisu ESP, tylko ESC, czyli elektroniczną stabilizację kursu, a nie pozycji na drodze, co powoduje, że w połączeniu z napędem ten samochód będzie jeszcze bardziej efektywny, jeszcze lepiej będzie jechał. Warunek, my jako kierowca musimy pokazywać, gdzie chcemy skręcić, w którą stronę chcemy pojechać i to jest bardzo istotne, żeby się po prostu tego nauczyć, bo źle pokazując drogę, czyli w panice skręcamy za dużo, no to samochód tam pojedzie. Jeśli my pokazujemy w prawo, on pojedzie w prawo. On będzie dążył do tego, żeby pojechać w prawo i wszystko robił. Tak. I często jest tak, że bo ja jechałem samochodem i on mi wpadł w poślizg. Samochód sam z siebie w poślizg nie wpadnie, bo on jest bardzo stabilny. Natomiast my najczęściej nadużywamy kierownicy, skręcamy za dużo I za głęboko. a inżynier chce nam pomóc, więc ten tył samochodu nam przesuwa tak, jakbyśmy sobie delikatnie zaciągnęli ręcznie. Więc uczmy się tego patrzenia w to miejsce, gdzie chcemy pojechać i tam kierujmy auto i ten samochód będzie bardzo efektywnie wtedy jechał i będzie też bardzo efektywnie wykorzystywał napęd na 4 koła. Czy to jest taki mit, że się mówi, że kontrola trakcji przeszkadza, odbiera osiągi, odbiera przyjemność z jazdy i tak dalej? Czy to jest tylko mit? Bo jakby sama nawet procedura startu, która jest w tym, w drugim, trzecim aucie, wymaga ESC w wersji Sport, czyli nie wyłączenia w 100%, tylko dzisiaj nie da się wyłączyć w 100% oczywiście systemów, ale jeżeli jedziemy bardzo świadomie i dokładnie wiemy, w którą stronę pojechać, to nawet jadąc bardzo szybko, to ESC nam nie będzie przeszkadzało, a idąc dalej, w niektórych momentach może pomóc nam skręcić samochodem. Czyli my jedziemy, mamy ciasny zakręt, skręciliśmy, trochę się przestraszyliśmy i skręciliśmy za dużo, to on jest w stanie nam lekko uślizgnąć tył. Jeżeli byśmy tego nie mieli, to skręcając za mocno, no to niestety ten samochód zacznie nam płużyć i wyjeżdżać gdzieś tam poza drogę. Więc może to ESC nawet wręcz nam pomóc, jeżeli niekoniecznie chcemy, żebyśmy my musieli nad wszystkim czuwać. ESC w wersji Sport pozwala na to, że ten tył samochodu, czy też przód gdzieś tam się uśliźnie. tak, bo ona ma dać nam na miastkę takiej przyjemności, frajdy, trochę mniejszej kontroli jakby samochodu, jakby zostawienia trochę więcej ingerencji kierowcy. Ale jak przesadzimy, to i tak nas ustabilizuje. Tak, bo to jest zawsze taki hamulec, który zawsze jeszcze czuwa. Tak, a nie odcina nam wszystkiego, nie odcina nam, jak to niektórzy mówią, frajdy z jazdy. Okej, ta frajda jest super, jeżeli mamy dużą przestrzeń i szeroki tor i tak dalej. Najlepiej lód, śnieg, czy jakieś zamarznięte jezioro. Albo matę poślizgową, to wtedy jest frajda. Natomiast na normalnej drodze wyłączanie ESC czy włączanie ESC Sport, no to tu musimy mieć w głowie, że po prostu bierzemy na siebie to ryzyko, jeżeli coś nie wyjdzie, że możemy sobie zrobić krzywdę, no najgorzej jak komuś. Nie? Mamy też oczywiście tryby jazdy pod trybem przyciskiem Mode. One się też różnią. Nie tylko pod kątem zawieszenia DCC, jeśli chodzi o to, bo jednak zawieszenie jest też zmienne, ale także i układu kierowniczego, właśnie napędu 4x4. Tak,
Tak, jeżeli włączymy na przykład tutaj w tym samochodzie mamy akurat tryb off-road, no jedziemy po przyczepnej Akurat, nawierzchni, chwilowo tak. akurat po przyczepnych nawierzchniach, ale on zmienia się i jest bardziej efektywny. Dopuszcza i buksowanie kół, czyli tak jakby ogranicza pracę ESR-u. Również bardzo mocno stabilizuje samochód w czasie pokonywania wzniesień, czyli podjazdów. No i jeżeli mamy ten tryb off-road, to jeszcze też zmienia się praca ABS-u i hamując na śliskim podłożu. Na śliskim, na luźnym podłożu, to może być nawet śnieg. To dopuszcza takie blokowanie kół po to, żeby Zrobić ten efekt klina. tak, żeby powstał klin pod kołem i to hamowanie było efektywne, zbliżone do takiego samochodu, w którym tego ABS-u nie ma, no bo wiemy, że na kopnym jakimś tam piachu, czy luźnej nawierzchni, czy kopnym śniegu, no ten ABS w jakiś tam sposób zakłóca możliwości, więc tam się zmienia i do 50 km mamy inny sposób hamowania. Natomiast oczywiście, jeżeli przełączymy na tryb sport, to ta dystrybucja mocy jest bardziej... Czuć, że jest bardziej agresywnie, jest Tak. bardziej zwarto. Układ kierowniczy się robi taki bardziej progresywny, się Tak. bardziej zacieśnia, po prostu mniej wspomaganym. Pomaganie jest ograniczone po to, żebyśmy nie skręcali za dużo kierownicą, bo po powyżej pewnej prędkości nasz samochód i tak nie skręci. Ale mamy tutaj Tak. górka dołek. Jak to mówią, dlaczego Finowie są szybkimi kierowcami? Bo oni zawsze mają nadzieję, że za górką jest prosta, a ci z Europy za górką, że będzie zakręt. Niestety. Szczerze, jakbym tu przeleciał, to byśmy mieli skok naprawdę jak ten hit w internecie, dosłownie przeskoku przez rondo. O, i wjeżdżamy teraz chyba w szutrową Shooter, tak. nawierzchnię. I zobacz, też możemy zrobić sobie start z takiej szutrowej nawierzchni. I teraz tutaj jak najbardziej system off-road. Offroad, gaz z hamulcem? Mogę. Trochę oczywiście zmulił, ale Nic. żadnego uślizgu. Nawet nie zabuksował. I bardzo mocno gwałtownie zahamuj. Tak, ale układ kierowniczy stał się od razu taki trochę luźniejszy, Tak. taki delikatniejszy, ale kurczę, tu są... Tak. No dobra, czyli w takim trybie, wtedy mamy spięty napęd 50/50. Cały czas? Nie, to nie jest na 50/50. To nam się tak wydaje. To nie da się określić, że to jest w taki sposób. Ten napęd w ciągu ułamka sekundy jest w stanie poszukać to koło, które ma akurat lepszą przyczepność i tam przekazać moment obrotowy, żeby jak najbardziej efektywnie przyspieszyć. Teraz Więc- mamy też porządny taki zjazd. To jest też połączone z trybami takich zjazdowych, ale w przypadku Octavii, jest, także ten tak. Nie pozwoli na to, żebyśmy się napędzili do zbyt dużej prędkości i stabilnie nam trzyma samochód. No tutaj mamy podjazd niewiarygodny, a samochód nie zabuksował nawet no nic. A tu jedziemy po kamyszkach takich luźnych, które no wręcz zachęcają do tego, żeby samochód buksował kołami i nie przyspieszał efektywnie. Trochę nie jest tak, że ten napęd zakrzywia czasoprzestrzeń? Daje nam czasami takie Złudną pewność? subiektywne odczucie, że jest bardzo przyczepnie. No, zakręt, koło skręcone, już powinienem tyłem wyciągnąć pewnie, tak. a tu Samochód jedzie stabilnie, nic się nie dzieje. Potem jeszcze trzeba zahamować. No i trzeba mieć w głowie, jeżdżąc samochodem z napędem na 4 koła, Że on zwłaszcza hamuje. kiedy jest ślisko i tak dalej, że my przyspieszymy bardzo dobrze. ale hamowanie? No Wiem, to jest, zrobiłem to nieprzewidywalnie, ale to nic, ale zobacz, jak on efektywnie zatrzymał się właśnie na tym systemie offroad. Możemy sobie zrobić dokładnie takie samo hamowanie na sporcie i nie będzie aż tak efektywne, nie? Dłużej. No, I inaczej słychać- pracuje hamulec. Tak, słychać, Czuję, że- że inaczej pracuje pod nogą w ogóle. Tak. Dużo jest takich rzeczy, które ułatwiają, z których kierowcy bardzo często mówią, nie, bo to tam dla laików. I że te tryby nic nie zmieniają. Tak, natomiast tu zmieniają bardzo dużo. Popróbować różnych sposobów, popróbować sobie innego systemu, po to, żeby sprawdzić, żeby nie zapinać się w tym jednym i bo tylko na sporcie będę jeździł. A teraz wyjeżdżaliśmy z szutrowej drogi, nic. A więc Nie, poczułem lekki uślizg tylnej osi, ale ona bardzo szybko w ułamek sekundy ustabilizowała tak, cały tak, samochód i jest to po prostu niesamowite, jak to szybko działa. No, najbardziej docenił to nasz kierowca rajdowy Miko Marczyk, mistrz Europy obecny. I tu jest właśnie fajny element, do którego możemy przejść, bo jest zrobiony fajny challenge, czyli wyścig pomiędzy Boyerem, czyli specjalnym takim wyścigowym bolidem sankowym, tak? No, to jest urządzenie na płotach napędzane żaglem. Ale tak, żeby mierzył się z naprawdę świetnym kierowcą, jakim jest Miko Marczyk oraz Skodą Enyaq na lodzie.
nie był przypadkowy człowiek, tylko mistrz świata, mistrz Europy, Polak. Ta jazda na lodzie tego Boyera i naszego samochodu, jak najbardziej seryjnego, nie wyposażonego w jakieś super opony, kolce i tak dalej. Tam no świetna zabawa. Boyer potrafi po lodzie śmigać dużo powyżej 100 km na godzinę, no i nasz samochód też to robił. To jazda po bardzo śliskiej nawierzchni, powyżej pewnych prędkości. Opór aerodynamiczny jest większy niż opór, który stawia opona, więc musi być naprawdę genialne przeniesienie napędu, żeby ten samochód... żeby ten samochód swobodnie potrafił jechać z tak dużą prędkością, więc coś w tym napędzie, że warto się nad nim zastanowić, warto pomyśleć, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy będziemy go po prostu potrzebować. Ujęcia, które widzieliście teraz nałożone także na to, co Radek opowiadał odnośnie całego tego wyzwania lodu, czy tam w ogóle coś było grzebane, jeśli chodzi o napęd? Bo z tego co wiem, chyba w ogóle z techników to chyba nie pojechał nikt na ten Nie, normalny, seryjny samochód, nic... A tam było kompletnie. naprawdę To widowiskowo. był lód, tak, to ewidentny lód. Nie było tam przygotowane, że okej, tutaj Micho zrobisz sobie tak, a tutaj ty zwolnisz i tak dalej, tylko tam było ewidentnie Tam nie wyścig. było żadnego przygotowania napędu, że to auto ma latać tak powiedzmy bokami, że ma się tak, a nie inaczej ustawić. To był seryjny w 100% napęd, który wykorzystywał wszystkie czujniki, bo tych czujników też jest trochę sporo w tym aucie. To nie Tak. jest tylko to jest wszystko połączone w taką sieć neurową. Tych czujników w momencie, kiedy jedziemy, jest system przekazywać nam do 250 impulsów w ciągu 1 sekundy z każdego pojedynczego koła. Więc takich impulsów naprawdę są tysiące. Czyli to są czujniki w kołach, czujnik w kierownicy, czujnik hamulca, czujnik pedału gazu, jeszcze są chyba czujniki przeciążenia bocznego. Pomiędzy, no i jeszcze potem są czujniki od zawieszenia, które są bezpośrednio przy kole, przy karoserii i sprawdzają działanie. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, nie? Więc Strojenie układu napędowego 4x4 różni się pomiędzy samochodami. Do elektryków to może przejdziemy sobie za chwilę, bo tam jest różnica w napędzie, ale skupmy się bardziej na spalinówkach. To jak jeżdżę Laurent and Clement Superbem, to czy w Octavii Sportline 4x4, którą jedziemy, będzie działać ten napęd tak samo, czy ma inne trochę cechy? dokładnie ta sama technologia, ale pamiętajmy, że nawet jeżeli to jest ten sam model, a ma inny silnik, to będzie miał inną charakterystykę tego napędu. Nawet jeżeli bym poprosił inżynierów o to, żeby mi dostarczyli Danton i sorry, ale chłopie, no nie, bo to jest nasza tajemnica, jak to działa. Czuć różnicę w działaniu. Jeżeli się bardzo obiektywnie podejdzie do testu, to jest wyczuwalna różnica. Natomiast jest ona wyczuwalna dla profesjonalistów i w zasadzie, ale bardzo trudna do wyczucia, ale jest wyczuwalna. Natomiast dla przeciętnego kierowcy nie będzie żadnej różnicy. Najważniejsza cecha w każdym samochodzie tego napędu na 4 koła jest taka, że nie wymaga od nas niczego. Po prostu wymaga od nas tego, żebyśmy jechali i pokazywali, gdzie chcemy jechać. Dobra, to teraz przejdźmy sobie troszeczkę do elektryków, bo przed nami jednak jedzie Enyaq, a wczoraj jeździliśmy z Kamilem Elrockiem w wersji RS. Jak to faktycznie wygląda w przypadku elektryka? Tam nie ma napędu opartego o Haldexa, tam nie ma wału, tam nie ma jakichkolwiek takich tradycyjnych rzeczy z przeniesieniem napędu. Tam wszystko jest realizowane za pomocą silników elektrycznych. Jednego bądź dwóch. 2 silniki, tył jest napędzany permanentnie cały czas. Bo jest najważniejszym silnikiem pod kątem efektywności energetycznej i tak dalej. Tak, najlepiej przyspiesza, nie ma uślizgu kół oraz też rekuperacji, bo samochód z napędem elektrycznym i rekuperacją na przednich kołach jest średnio bezpieczny, bo ta rekuperacja w momencie skręcenia większego kierownicą musi się wyłączyć, żeby samochód był stabilny. I tu rzeczywiście w elektryku mówimy o napędzie dołączanym. Nie ma żadnego przekłamania, tylne koła cały czas napędzane, przednie koła w momencie, kiedy potrzebujemy tej większej mocy, czyli załącza się drugi silnik i wtedy wydaje taki bardzo charakterystyczny świst, ten przedni silnik i wtedy strzelamy z kół i to jest bardzo, bardzo też efektywne przeniesienie napędu. Ten napęd jest szybszy, łatwiejszy do zrealizowania niż w przypadku takich spalinówek? Jedną wielką zaletę nad konwencjonalnym napędem, że jesteśmy w stanie dozować moc i moment obrotowy co do nanoczęści sekundy, czyli jest moc, nie ma. W spaliniaku mamy moc
i niestety silnik spalinowy ma pęd, który pcha ten samochód i zanim pozbędziemy się tego pędu wału i tak dalej, no mija mnóstwo czasu i czasami za długo buksuje tam koło. W elektryku tego nie ma. Bo jesteśmy w stanie wycinać moment obrotowy. Tak, nie ma, po prostu jest, nie ma, więc jest to bardzo efektywne przeniesienie napędu i też w zasadzie jest trudno zerwać przyczepność w takim napędzie na 4 koła, mimo że on jest dołączany. Tak. Przedni silnik załącza się w momencie, kiedy chcemy wykorzystać większą moc. Performance, Tak, tego żeby się śpieszyć. i też w sytuacji, kiedy jedziemy na śliskich nawierzchniach. Tam mamy też tryb snow albo... traction. I tam do 20 km na godzinę mamy napęd na 4 koła. I robi naprawdę niesamowitą robotę, bo przyspiesza niesamowicie do tych 20. Potem oczywiście ten tylny napęd przyjmuje to i jedziemy, chyba że cały czas dociskamy gazu zdecydowanie, no to wtedy ten napęd na 4 koła cały czas jest realizowany. Nie ma przenoszenia momentu obrotowego pomiędzy lewym a prawym kołem. Tam silnik po prostu napędza przód albo go nie napędza. Tak, no i mechanizm różnicowy nam to rozdziela na poszczególne koło. No i jest to na tyle efektywne, że gdyby nagle zaczęło któreś z kół buksować, no to on jest w stanie odjąć sobie tego momentu obrotowego i w zasadzie rozpocząć się od nowa. Nie ma sensu montowania tam jakichś super szper, dyferencjałów o ograniczonym poślizgu i tak dalej, ponieważ to bardzo, bardzo dynamicznie się zmienia i bardzo szybko można sobie tym momentem obrotowym dysponować pomiędzy kołami. Podsumowując, ogólnie mówisz o tym, że raczej warto skorzystać, kiedy mamy możliwość z zakupu napędu 4x4. Daje nam bezpieczeństwo, daje nam lepsze osiągi, daje nam większą przewidywalność, kontrolę. Trzeba pamiętać o tym, że hamuje tak samo jak każdy inny samochód, a nawet ciut lekko gorzej, bo jednak jest cięższy, tego nie oszukamy, ale ogólnie lepiej przy mocnych dzisiaj układach napędowych mieć ten napęd na 4, a nie po prostu walczyć z brakiem przyczepności i brakiem trakcji. Jeżeli chcemy kupić samochód, który będzie miał powyżej 200 koni mechanicznych, On wymaga już napędu. to nawet nie ma dyskusji z tym. Po prostu przejedźmy się samochodem, który jest taki mocnym i nie ma napędu na 4 koła i wsiądźmy do takiego samochodu, który ma napęd na 4 koła. Wtedy nam się Sprawdźmy. oczy. Ja polecam po prostu organoleptycznie sobie sprawdzić, wyrobić sobie zdanie, bo tu nie trzeba być wirtuozem kierownicy, żeby to odczuć. Okej, jest droższe o, nie wiem, tam 5, 7, 10 tysięcy, ale patrząc na całą cenę, no to jest 5% wartości, więc lepiej to dołożyć. Pamiętajcie też, że często napędowi na 4 koła przypisuje się jakieś nadprzyrodzone umiejętności. Nie. Na końcu jest kierowca, który po prostu musi panować nad tym samochodem. Wsiądziemy się do samochodu z napędem na 4 koła, który daje nam poczucie dużo większej stabilności, to pamiętajcie, że na końcu jest kierowca, który sam naciska na pedał gazu i jak przesadzimy z prędkością, to nawet napęd na 4 koła nam po prostu nie pomoże. Wracamy do tego, że najważniejszy jest co? Łącznik pomiędzy kierownicą, fotelem, a pedałami. Tak, I na tym sobie kończymy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. dziękuję. No i co? Jedziemy dalej z Octavia. No i tak oto, moi drodzy, wylądowaliśmy w Helsinkach z powrotem. Przetestowaliśmy przeróżne sobie możliwości, jeśli chodzi o napęd 4x4. Mam nadzieję, że podobała Wam się także rozmowa z ekspertem, jeśli chodzi właśnie o napęd na 4 koła oraz sporo różnych technikaliów, żeście się dowiedzieli. Oraz dodatkowo nowa w pięknym kolorze Skoda Octavia, czyli hit, jeśli chodzi o Skodę. Bardzo fajnie, cieszę się, że mogłem przyjechać tutaj, pojeździć także na tych niesamowitych finlandzkich drogach i poznać faktycznie możliwości, jakich mają tutaj kierowcy, jeśli chodzi o praktykę na publicznych drogach, bo drogi są po prostu fenomenalne. I co ważne, napęd na 4 koła daje bezpieczeństwo i pewność jazdy na drodze. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, także Skoda Polska. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam my się rozwijamy, jeździmy po całym świecie i testujemy różne technologie, różne samochody w różnych wydaniach. Nie zapomnijcie o subskrypcji, a my widzimy się już w następnym materiale. Nie wiadomo skąd, może z Polski, może z Hiszpanii, a może jeszcze z innych krajów świata. Więc dziękuję Wam za obejrzenie. Na razie, cześć, hej!